No i pewnego dnia jeździliśmy na nartach tam w tych górach. Ojciec przyjechał trochę wcześniej. Jeździliśmy na nartach po tych górach i nagle okazało się, że jeździmy na nartach przez front. Ale to bardzo krótko trwało, bo to byli Rosjanie, za chwileczkę przyszli do naszego przysiłka. Rosjanie, których ludność przyjęła wódką, którą ktoś wyjął, słoniną i w ogóle z wielkim entuzjazmem. Poszedłem sprawdzić, dalej karabin mieli na sznurku. Co mnie absolutnie zaskoczyło. Ponieważ pamiętałem, że im nosili karabiny na sznurku, ale później tatuś miał taki pomysł, że to Stalin zrobił komedię, pokazał tę źle uzbrojoną armię, wiesz, żeby potem wyjąć tę lepszą. Ciągle okazało, karabiny dalej mają na sznurku. No i to by było tyle wojny. I wtedy przeczytałem po raz pierwszy manifest PKWN. Z taty mojego komentarzami. I wiem, że miałem absolutnie mieszane uczucia. Ponieważ z jednej strony rozumiem, że takie musiały być taty komentarze. Ja ich nie bardzo pamiętam. Ponieważ z jednej strony byłem za, a z drugiej strony byłem przeciw. I tak to się bardzo długo ciągnęło. Z jednej strony śpiewałem z chłopakami, przyjechali z Moskwy grandą, z pepeszkami, propagandą. Wszystko zjedli i wypili, zamiast płacić w mordę bili. Z drugiej strony niesłychana fala antysemityzmu, który współwystępował z tym polskim patriotyzmem i z tym takim odrzuceniem tych, co przyjechali z Moskwy grandą, z propagandą, że mianowicie niby Żydzi właśnie rządzą. Z pozycji mojej 4. klasy, bo do 4. klasy poszedłem. Niesłychanie, tak straszny antysemityzm. Przerażający zupełnie. Właśnie taki ku chwale Hitlera. I wtedy już się bardzo kłóciłem, biłem w ogóle. I to mnie zsuwało na lewicę. No, a poza tym ojciec miał najwyraźniej ambiwalentny stosunek do nowej władzy. Bo z jednej strony mówił, ja czytałem historię o KBB i tak dalej, ale pamiętam świetnie, że przeczytałem w domu gazetkę, gdzie było napisane, że harcerstwo i wszystko tamtego trzeba bojkotować, bo są fałszywe. I ja się zapytałem, czy mam wstąpić do Zuchów. Tata powiedział tak, że mam wstąpić do Zuchów.